Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Jak urządzić salon? Salon w 2023 roku, co się podoba, co jest modne, co jest w trendach, ale to nie jest najważniejsze, bo będę mówił przede wszystkim o funkcjonalności, bo chyba to najbardziej się zmieniło, jeżeli chodzi o urządzanie salonu. Tak, powiem to na pierwszym miejscu, ale powiem też o kolorach, o meblach, o materiałach czy dodatkach. Pamiętaj, że jeżeli zależy Ci na takim idealnym salonie, ale nie tylko, kuchni, łazience, przedpokoju czy sypialni, to możesz ze mną skonsultować swój projekt, swój problem, umówić się ze mną na spotkanie i na pewno stworzymy coś wspólnie fajnego razem. Ok, jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zacznę od funkcji właśnie, od multifunkcjonalności, ponieważ to widzę, że najbardziej się zmieniło. Multifunkcyjność. Salon musi nam służyć do różnych celów, szczególnie w niewielkich mieszkaniach, lecz również w domach. Zależy nam na elastyczności. Dlatego przestrzeń tą organizujemy tak, aby móc tam przyjmować gości, pracować, organizować imprezy, czy po prostu odpoczywać. Jak to zrobić? Wyznaczamy sobie odpowiednie strefy oraz pomagamy sobie meblami. Na przykład poprzez pomocnik do sof, fotele z podnóżkami plus pomocnik, tutaj też się przyda. Rozsuwanymi dodatkowymi blatami, jeśli salon połączony jest z kuchnią. Na przykład można zastosować taki rozkładany obraz. Mamy obraz, a za chwilkę stół. Dzięki temu taki salon jest bardzo funkcjonalny. Lecz nie zapomnijmy przy tym o oświetleniu i gniazdkach, bo bez tego będzie dupa. Znaczy problem, a nie funkcjonalny salon. Bo jeżeli myślimy o tym, żeby ten salon faktycznie spełniał kilka funkcji, chcemy pracować, chcemy odpoczywać, siedzimy sobie w tym miejscu, patrzymy na telewizor, ale czasem chcemy tego laptopa mieć przy sobie, no to gdzieś to gniazdko powinno być. Musimy o tym pomyśleć. No bo jeżeli faktycznie chcemy, żeby ten salon był funkcjonalny i spełniał kilka możliwości, no to musimy pomyśleć o tych instalacjach elektrycznych. Na przykład, jeżeli ja sobie siedzę tutaj, patrzę na telewizor, ale od czasu do czasu potrzebuję albo chcę mieć laptopa przy sobie, no to muszę mieć gdzieś te gniazdko. Albo faktycznie mamy taki obraz, który rozkłada się i jest stół. No to lampa nad nim też by się przydała. Gniazdko obok też byłoby ok, tak? Jeżeli ktoś lubi robić takie małe remonty, coś zmieniać, ustawiać inaczej meble, no to pomyśl też o gniazdkach, no gdzie tą choinkę postawisz. Po prostu trzeba przemyśleć na przyszłość, jak to się pozmienia. Ok? Idziemy dalej. Jeśli chodzi o kolory, to tak naprawdę wróciliśmy trochę do natury. Beże, brązy, szarości, ale i kolorowe szaleństwo. Tylko że te kolorowe szaleństwo, jak pokażę za chwilkę na swoim projekcie, robimy często jako dodatki. Ale jest szaleństwo naprawdę fajne. No zobaczcie ten mój projekt. O materiałach będę jeszcze mówił, ale jest tu sporo takich naturalnych materiałów. Ale ściany są w miarę stonowane. Za to akcenty kolorystyczne żywe. No, podoba się, dajcie znać. Mnie się podoba. Powiem tak. Takie kolory mogą się opatrzeć, dlatego trzeba z ostrożnością je dobierać, szczególnie na rzeczach typu drzwi, meble, przy czym meble to już prędzej można wymienić. W dalszym ciągu stawiamy na materiały naturalne. To jest trochę połączone z ekologią, czyli cegła, drewno, kamień. Nadal też podoba nam się styl Japandi Boho, ale coraz częściej widzę chęć powrotu, oczywiście tylko w wystroju, żeby była jasność, do PRL, czyli taki styl vintage. A te materiały i te style idealnie do siebie pasują. Pamiętajcie, że jeżeli macie taką potrzebę, możecie skonsultować ze mną Wasz projekt. Jeśli nie wiecie, jak urządzić salon czy inne pomieszczenie, to zapraszamy na konsultacje wnętrzarskie. Ok, a na co stawiamy, jeśli chodzi o dodatki we wnętrzach? Jak wspomniałem, stosujemy naturalne materiały i w przypadku dodatków jest podobnie. Jeśli mamy taki styl boho czy japandi, ale i nowoczesny czy skandynawski, to wykorzystujemy często i nadal na przykład makramę. No i tu też może być ten akcent kolorystyczny, ale taki przełamany też beżem czy szarościami. Poza tym, no sztuka. Lecz nie tylko obrazy, ale również płaskorzeźby, bo to
jest naprawdę dobry sposób, aby nadać takiego indywidualnego charakteru w takim salonie. Ogólnie wystrój w salonie jest zazwyczaj prosty, a dodatki tworzą tylko tło. W skrócie można powiedzieć, że meble wybieramy proste, ale proste pod względem i wyglądu, i takiej funkcjonalności. No i to jest jeszcze ważne, coraz częściej wybieramy na nóżkach, bo my jesteśmy prości, sprzątać nie lubimy, to żeby ten odkurzacz wjechał tam. Ma sens, ma sens. No to też wynika z tego, że nie chce nam się schylać i odkurzać. Tak jest nas leniuchy, ale takie myślenie w sumie lubię i popieram. Druga sprawa, że jeśli faktycznie skłonimy się do wspomnianych styli, to również szukamy mebli z drugiej ręki. To też jest taki trend, który widzę coraz częściej u swoich klientów, że niekoniecznie wszystko nowe, niekoniecznie wszystko z salonu, tylko faktycznie gdzieś na aukcjach różnych szukamy, na targach, etc., a to może fajnie wyglądać. To idzie też w parze z ekologią i z tym, że skłaniamy się do naturalnych materiałów. Idzie to też w parze z tym właśnie stylem vintage, z tym PRL-owskim troszkę wyglądem, no bo taki fotel Kierowskiego 366, no kurde, no rewelacja, no super wygląda, a to jest fajne, prawda? Tyle lat temu stworzone i nadal do tego wracamy. I jestem ciekawy, jak Wam się podobają te kolory, te materiały, te rozwiązania. To, że wybieramy właśnie rzeczy z drugiej ręki często, to nie jest taka reguła, ale faktycznie częściej niż jeszcze 2-3 lata temu. Bo ja uczciwie powiem, że podoba mi się to. Podoba mi się ten kierunek, w którym idziemy. Myślę, że przetrwa on dłużej. Dlaczego? Bo mamy te kolory beże, brązy, szarości, a to jest tak naprawdę, że większość ludzi to lubi i akceptuje, a przełamujemy to tylko takimi kolorowymi akcentami. Te kolory mogą być żywsze, tak jak pokazałem na projekcie, ale też sporo takich pasteli robimy. Ostatnia projektantka Beata Szudrawa pokazała na swoim Instagramie piękne okna w kolorze groszkowym. Kurde, no fajny pomysł też. Zresztą zachęcam, zerknijcie do niej. Okej. Jak zwykle, mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał i spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tych trendach. Zapraszam do siebie na konsultacje, jeżeli chcecie omówić swoje projekty. Pamiętajcie o łapce w górze, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.